Witam wszystkich i zapraszam do kolejnego filmu z cyklu testów radiotelefonów. Kolejny nietypowy radiotelefon, nie amatorski. Może zainteresuje pasjonatów i użytkowników, pilotów i inne osoby związane z lotnictwem, gdyż jest to radiotelefon, nie odbiornik zaznaczam, na pasmo lotnicze. Ale co on sobą reprezentuje, co jest wart, no dowiecie się z filmu i będziecie wiedzieli, czy w ogóle warto wydać na niego niewielkie pieniądze, bo cena jego jest nieduża, ale czy nie będą to mimo wszystko pieniądze wyrzucone w błoto. Także zapraszam do oglądania. Radiotelefon malutki, poręczny, antena dosyć długa jak na takie urządzenie, no ale pasmo niższe. Co oprócz tego mamy jeszcze w komplecie? W komplecie mamy standardowo instrukcję, klips, którego jeszcze nie podpiąłem, i ładowarkę z zasilaczem. Ładowarka taka tutaj biurkowa. Można sobie te urządzenie włożyć i będzie się ładowało. I oczywiście pasek, także to jest standard, nic więcej pod spodem nie ma. Ja już dosyć długo to urządzenie tutaj testuję. Co prawda odbiorczo, no bo nadawczo to mogę tylko pod przyrządami sobie to potestować. Nie nadaję w tym paśmie, a nie mam tu nikogo, żeby nadawał. A czy tym urządzeniem można nadawać, czy nie, to za chwilę. Podane jest, że zapamiętuje 200 kanałów z pasma, odstęp międzykanałowy 25,833, czyli że jest przystosowany do tego nowego odstępu międzykanałowego, 6 W mocy wyjściowej. Jak to w praktyce wyjdzie? No zobaczymy za chwilę. Urządzenie samo z siebie, no cóż, no ma tutaj kolorowy wyświetlacz. Tutaj w tej chwili niestety przy tej antence jesteśmy tutaj w pokoju, gdzie kupa jest lamp i one niestety zakłócają bardzo mocno. Na urządzeniu mamy standardowo kolorowy wyświetlacz, informacje o napięciu, poziom, jak widzicie, jak mówię, to skacze tutaj wskaźnik MIG, czyli poziom jaki jest z mikrofonu, tryb AM, 3 częstotliwości. Możemy jednocześnie nasłuchiwać tych 3 częstotliwości. Oczywiście to swego rodzaju skanowanie, więc nie słyszymy na tych wszystkich 3. Wskaźnik poziomu szumów, jaki jest w tle, wskaźnik squelcha, tutaj wskaźnik niby sygnału i nadawania, ale od razu mówię, że działają one tak sobie, że nie do końca wiadomo, co one pokazują. Menu jest wyciągnięte po części z urządzeń takich samych FM-owych, ma te wszystkie tryby, które są w urządzeniach FM-owych, amatorskich. Możliwość resetowania, nasłuch tu tych kilku kanałów, tu krok właśnie jest, squelch do FM-u. FM, jeżeli chodzi o FM, jest to pasmo 160 MHz, czyli kanały pogodowe, no u nas kompletnie nieprzydatne, timeout, timery, save, no standardowe, tutaj nie będę się rozgadywał, bo to jest właściwie wszystko, co w innych radiach mamy. No można sobie kolory tutaj, jak widzicie, ustawić niektóre. Także to jest taka dodatkowa funkcjonalność do nadawania, tam do różnych kanałów, do poziomu baterii. No to, co mamy na wyświetlaczu, większej rzeczy możemy sobie tutaj kolory zmienić. Wpisywanie kanałów, shift, offset, no czyli typowe rzeczy z amatorskich pasm. No i właściwie całe menu przeleciliśmy. Jak to urządzenie działa, bo to jest najważniejsze. Zaraz podłączę tutaj standardową, tą testową antenę, no i usłyszycie, co na nim można odebrać i jak. I podpiąłem urządzenie pod antenę. Niestety, co nie jest typowe dla urządzeń przenośnych w paśmie lotniczym, te radio standardowo posiada złącze SMA. W urządzeniach przewidzianych do pasma lotniczego standardem jest złącze BNC, takie mamy anteny tam, a tu jest oczywiście antena też ze złączem SMA, więc no nie jest to taki standard, jeżeli chodzi o pasmo lotnicze. I teraz ustawione jest częstotliwość, jak zwykle, którą testuję, czyli zbliżanie, no i czekajmy, aż coś się odezwie. No już coś słyszeliście. Nie brzmiało to zbyt ciekawie. Znowu coś było, też tak lekko bełkotliwe. Ja spróbuję odebrać pogodynkę. 1, 2, 0, 4, 5, 0, 0. Mamy
mamy otwartą blokadę, ale w przeciwieństwie do większości radii, jakie tutaj testowałem ostatnio, które widzieliście, które na tej częstotliwości chociaż śladowo odbierały pogodynkę, te nie odbiera nic. I nie jest to zapewne kwestia czułości, tylko raczej bardzo kiepskiego odbiornika, który nie jest odporny na żadne inne sygnały. Rzućmy. Coś tu mi... A widzicie, to samo co w większości chińskich urządzeń. Kiedy jest blokada otwarta, próbuje wstukać częstotliwość, od razu ucieka na pełen ekran. W niektórych radiach, jeżeli oglądaliście tutaj inne filmy, nie można przy otwartej blokadzie w ogóle niczego wpisać. To są bardzo poważne błędy programowe w tych urządzeniach i niestety większość tych urządzeń tego typu błędy ma. Dobrze, wpisaliśmy tutaj częstotliwość 118.300. Nie wiem, czy my tutaj coś usłyszymy. Dzień dobry. Jest, ale też tu niewiele słychać. No i nie wiem, na ile to będzie na filmie tutaj słyszalne, ale ten dźwięk jest taki mało zrozumiały, bełkotliwy. Od razu powiem, to co przez tyle tutaj dni nasłuchiwałem, bardzo kiepska jakość dźwięku, jeżeli chodzi o odbiór. To jest tak jak te niektóre standardowe radyjka, które mamy, co odbierają prawie wszystko, mają problem z odbiorem AM-u. I tutaj ten problem jest bardzo mocno słyszalny. Ten dźwięk jest bardzo zniekształcony, jakiś taki szeleszczący. No trudno to określić, przy mocniejszych sygnałach się zatyka. To nie jest odbiornik AM. On słyszy, no oczywiście usłyszycie tutaj w niektórych miejscach nawet bardzo ładnie, ale jako całość, jak dłużej tego się posłucha i te sygnały będą różne, słabsze, silniejsze, bardziej wymodulowane, mniej, to naprawdę odechce się słuchania tego urządzenia. No niestety. Kolejna rzecz. Lećmy dalej, bo nadajnik sprawdzimy no tylko pod kątem mocy. Ewentualnie zaraz na sztucznym obciążeniu będzie można zobaczyć, jaka ta modulacja z tego urządzenia jest. Natomiast podstawowa rzecz. Napisane było, że pracuje w kroku 8.33. No oczywiście, jak tak przekręcamy, to pracuje. Standardowo, jak we wszystkich tego typu urządzeniach, potem się robi błąd, bo nie mamy 325, tylko 324,99 i tak kręcąc dalej, ten błąd się zwiększa 499,92. No, on odejmuje matematycznie. No, nikt jakoś tutaj nie pomyślał, żeby to zrobić, ale to nie jest, że tak powiem, najistotniejsze tutaj i to nie jest najpoważniejszy błąd. Jeżeli to jest radio lotnicze, to powinno działać w trybie takim, jaki jest przewidziany dla odstępu 8.33. Nie będę teraz tutaj tłumaczył, o tym zrobię osobny film dla tych, co nie wiedzą, że w trybie pracy 8.33 nie wpisuje się częstotliwości, tylko tak niejako kanał można nazwać. To, co wpisujemy z klawiatury, to nie jest już częstotliwość, tak jak to było przy pracy z odstępem 25 kg, gdzie podawano zawsze częstotliwość i ona odpowiadała temu, co wpisywaliśmy i tam, gdzie nadajemy. Tutaj tego nie ma, bo nikt nie podaje 118, 308, 33. Ci, co używają, wiedzą, jakie są końcówki, co się wpisuje, że jest to 5, 10, 15, 30, 35, 40 i tak dalej. Częstotliwość wieży według tego nowego systemu jest 118, 305. No i ja wpisuję 118, 305. No, jeszcze czeka, żebym coś wpisał. No i nie wiem, co ja mam wpisać. Ja już wpisałem całość. Dodałem 0. I co on zrobił? Ustawił się na częstotliwość 118, 305. Nie jest to częstotliwość wieży. Bo częstotliwość wieży, którą w nowej nomenklaturze 8.33 podajemy jako 118, 305, nadal jest, jeżeli chodzi o MHz, 118, 300. Tam pracuje nadajnik i odbiornik. 305 jest to niejako, mówię, nazwa tego kanału. Po to, żeby łatwo było zapamiętać
i nie kombinować, jak to funkcjonuje. No oczywiście on tu odbierze, no bo to jest 5 kg z boku, ale gorzej. No ale on powinien przyjąć, no widzieliście, 118 305. Wpisałem wszystko, co potrzeba do ustawienia radia lotniczego w trybie pracy 833. No nie przyjął, czeka jeszcze na nas. On przyjmuje po prostu częstotliwość, tylko i wyłącznie. Także rzeczywiście on ma krok. Widzicie, teraz jak zrobiłem, dodał 833 i ustawił 813,33. No w ogóle nie ma takiego kanału. Lata sobie teraz nie wiadomo po jakich częstotliwościach, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Także on ma krok 833 i to się zgadza. Natomiast nie jest przystosowane do tego trybu pracy. Także no, do zastosowań w samolocie przez lotników, pilotów no, nie nadaje się do niczego. No od razu zaznaczmy, że te radio w ogóle się nie nadaje do używania w lotnictwie, bo nie spełnia żadnych norm, żadnych wymagań, nie ma odpowiednich tutaj parametrów, certyfikatów i niczego, co by umożliwiało mu pracę w zakresie lotniczym. Nie wiem, po co to zostało wyprodukowane i po co to jest sprzedawane jako radio lotnicze. Czy może są kraje, gdzie no, ktoś pozwala na używanie czegoś takiego. Normalnie no, czymś takim nie można pracować w paśmie lotniczym. No ale powstało, pewnie parę egzemplarzy się sprzedało. Ja wziąłem coś takiego za niewielkie pieniądze, bardziej do testów niż tutaj do używania. No do nasłuchu, jak ktoś chce, może mieć, no ale wiemy o tym, że używanie urządzeń nadawczo-odbiorczych wymaga pozwolenia, więc czegoś takiego też nie można tutaj normalnie używać. Więc zaraz przejdę do takich krótkich, podstawowych testów w zakresie czułości. No tu troszeczkę inaczej będziemy badali czułość, bo to jest urządzenie AM-owe. Sprawdzę tylko też jego moc, która też nie do końca nam się może pokazać tak jak to jest w instrukcji 6 W, bo mamy tutaj AM, a to wszystko w tym momencie inaczej wygląda. 6 W w FM-ie, 6 W w AM-ie. Także ja przechodzę do podłączenia do standardowego stanowiska, no i zobaczymy tak króciutko, szybciutko, co nam to urządzenie pokaże. I widzicie już podpięte urządzenie, dałem na częstotliwość 124,0. Poziom sygnału jest w dB mikro, bo takimi jednostkami operuje tutaj instrukcja. No i zobaczmy przy pomiarze, jak podają, mniejsza niż 0 dB mikro przy 6 dB sygnał do szumu. Mamy to ustawione i wrzucamy test. No pokazał -1 i 2. To teoretycznie nawet lepiej niż podaje instrukcja. Co prawda ja dałem tutaj poziom modulacji 40%. Być może oni to testowali przy 30. Jak widzicie jest to 0,87 mikrowolta. No nie jest to jakaś super czułość jak na takie urządzenia, ale jeszcze w tym świecie ujdzie. Także jeżeli chodzi o samą czułość, to tutaj się nie ma co powiedzmy czepiać. No niestety, jak już było słychać wcześniej, odporność na silniejsze sygnały jest żadna, bo wielu rzeczy tutaj nie odbieraliśmy. No i jakość odbioru audio tragiczna. Zróbmy jeszcze dodatkowo test szerokości pasma odbiornika i test szerokości pośredniej. W tej chwili radio jest w trybie 833, więc bardzo wąskim. Czy to cokolwiek ma wspólnego z jego konstrukcją? Teraz szerokość pasma pośredniej. Szerokość pasma 16 kHz na poziomie 6 dB. No, bardzo kiepski to jest wynik, jeżeli to ma być 8,33 kHz w kanał. I teraz odpowiedź częstotliwościowa toru MC. Jak widzicie, no tutaj nie wycina praktycznie częstotliwości poniżej 1 kHz. Powyżej 3 zaczyna, przy 6 już jest -35. Troszeczkę za szeroko, jeżeli chodzi też o pasmo MC tutaj jest. No i teraz szybciutko przejdźmy do nadajnika. W przypadku mocy nadajnika możemy mierzyć moc PEP no i moc CW, czyli samej nośnej. Według tego tutaj, według tej instrukcji podane jest moc 1,8 W CW, 6 W PEP. No jak wiemy, moc tutaj się rozkłada na nośną
i na dwie wstęgi boczne w przypadku modulacji AM, które w tym momencie przy modulacji 100% będą prawie identyczne jak sygnał nośny. No, ale zobaczmy sam CW, poziom jaki jest tej nośnej z instrukcji 1,8 W. No tutaj mamy 2,3 W, czyli dużo więcej niż było podane w instrukcji. No to powiedzmy moc trzyma. Jeszcze na analizatorze widma zobaczymy, jak ta moc wygląda w sensie prążkowania poza pasmem, co dla tych urządzeń często jest charakterystyczne. I teraz jeszcze taki teścik nadawania. Za odbiornik posłuży AOR, którego tutaj wczoraj skończyłem robić. Jest o tym film też. Podpięty jest do tego taki dziwny głośnik w dziwnej obudowie. On bardzo ładnie się sprawuje w wielu radiotelefonach samochodowych. Natomiast z AOR-em na pewno dobrze nie będzie współpracował, gdyż za bardzo tutaj pewnie niskie częstotliwości uwydatni, ale zobaczmy. Raz, dwa, trzy. Halo. Raz, dwa. Raz, dwa. No tutaj pewnie AOR mocowo nie wyrabia, żeby wysterować taki głośnik, bo wyjście jest słuchawkowe, a nie głośnikowe. No ale możemy uznać, że całkiem ładnie tutaj ta modulacja jest słyszalna, nawet na takim zestawie odbiorczym. Raz, dwa, trzy, próba, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Należy uznać, że nadawczo, modulacyjnie całkiem ładnie te urządzenie chodzi. To chyba będzie jako jedyny plus. A zaraz zobaczymy, jak wygląda widmo, które wychodzi z nadajnika tego radia. No i widzicie już tutaj widmo, analizator chodzi i zobaczmy po naciśnięciu nośnej, co się pojawi. Czy mamy się bać, jeżeli chodzi o nadawanie, czy wręcz przeciwnie. O, ciekawostka. Nadajnik chodzi w tym urządzeniu bardzo ładnie, czyli jednak jest wyfiltrowany. Jako że urządzenie jest tylko na jedno pasmo, to całkiem ładna jest filtracja. No to nadajnik jest lepszy niż odbiornik w tym urządzeniu, co nie zmienia faktu, że nie nadaje się ono do pracy w paśmie lotniczym. I teraz jeszcze na koniec taki pokaz tutaj, jak wygląda sygnał z nadajnika już w wąskim zakresie, czyli będziemy widzieli nośną i obydwie wstęgi boczne. I tu taka ciekawostka. Widzicie, że pojawiają się dwie wstęgi, czyli po naciśnięciu PTT ten radiotelefon ma czymś wymodulowaną nośną. A jak wcisnę przycisk dowolny, to już sprawdziłem, ten sygnał zanika. No jakaś ciekawostka w tym urządzeniu, coś tutaj się nie wyłącza, coś tu chodzi i coś takiego wymodulowuje. Jest to na niskim poziomie, można by potem sprawdzić na oscyloskopie, co to za sygnał jest, ale to już jako ciekawostka. A teraz jeszcze będę chciał pokazać tutaj te dwie wstęgi boczne. Ze względu na długi czas przemiatania, no trudno jest dwie uchwycić tutaj, żeby było je ładnie widać. No i widzieliście, jak one się zmieniają. Tutaj w zależności od tonu są bliżej, dalej. No standardowy wygląd widma sygnału AM. Czyli wygląda, że te podnośne, ta jedna podnośna jest bardzo blisko tutaj na bardzo niskiej częstotliwości, czyli może to jest jakaś pozostałość CTC-SS-a, który to zaczyna nadawać. No nie wiem, co to jest, ale taki dziwny element tutaj się pojawia. Także nadawczo to te radio chodzi chyba lepiej niż odbiorczo. I na koniec parę słów podsumowania tego, co tutaj widzieliście, słyszeliście. Czy warto coś takiego kupować? Oczywiście ono nadaje, odbiera, ale i tak nie można tego oficjalnie, legalnie używać w paśmie lotniczym. Do nasłuchów, jeżeli chcemy słuchać tego pasma, jest dużo więcej i dużo lepszych odbiorników, zwłaszcza skanerów, które dużo ładniej pasmo lotnicze odbierają niż te urządzenie. No nie sieje, no tak, to plus, nadajnik ma ładną modulację, odbiornik jest tragiczny, jeżeli chodzi o odporność i jakość dźwięku. No co tu więcej powiedzieć? No takie urządzenie, które powstało, nie wiem czemu i do czego, nie obsługuje tak naprawdę trybu 8,33 kHz, bo nie ma ani odpowiedniej szerokości, jeżeli chodzi o filtry, ani odpowiedniej filtracji MC, bo MC pasmo też jest za duże, ani możliwości wpisania z klawiatury tak, jak powinno to się wpisywać w trybie 8,33, czyli końcówki 5, 10, 15 i tak dalej. A tutaj wpisujemy po prostu częstotliwość, więc i tak nie wiemy,
żaden z pilotów nie musi znać i wiedzieć, co i jaka częstotliwość odpowiada danej kombinacji wpisywanej obecnie na klawiaturze w tym trybie 833. To już nie jest to, co było kiedyś, czyli odstęp 25 kHz. Że ogólnie no jest urządzenie, ale po co? To już sobie sami odpowiedzcie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania moich innych filmów. Jeżeli chcecie się skontaktować, to Messenger, Instagram, mail, Facebook. Tam możecie mnie złapać. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.